Dzień dobry, witam na moim kanale Życie na Florydzie. Dzisiaj przypadkowo przyjeżdżaliśmy tutaj koło nowo wybudowanego osiedla. Jest tu, tak jak widzicie, dopiero kilka domów budowanych, ale wyszłem właśnie z ofisu i co się dowiedziałem? Że ceny tych domów, poczekajcie, tutaj przyjedzie kolega, pojechał na motorku, no ale ceny tych domów są naprawdę bardzo tanie. Powiem wam na końcu odcinka, jaka jest dokładnie cena za ten oto właśnie dom, który tu teraz widzicie. Muszę wam przyznać, że aż mnie zdziwiło, że jest to tak niska cena. Może dlatego ta cena jest tak niska, gdyż na tym osiedlu nie mamy basenu. To jest jeden z osiedli, który nie ma basenu. Tu płacimy tylko bardzo małe opłaty za HOA. Następnym plusem tego domu jest to, że nie mamy tutaj CDD, czyli nie mamy tej dodatkowej opłaty, gdy się buduje nowe osiedle, gdyż jest to tylko jedna ulica i wszystkie te domy mają albo z tyłu las, albo mają z tyłu staw. Później się tą ulicą przejedziemy, zobaczymy, dokąd ona nas prowadzi, ale uwierzcie mi, cena za ten dom jest tak atrakcyjna, że ja się zdziwiłem, że jest taka niska. No ale nie będziemy rozmawiać o cenie, wchodźmy do środka. No i co jest fajnego? Zobaczcie ten kamień tutaj na ścianach tego domu. Fajnie to wygląda. Trochę minusem chyba jest, że mieszkamy trochę blisko lotniska. No i widać te samoloty przelatujące i trochę je słychać, ale tak jak widzicie, fajnie zrobione ściany, jest kamień. Mamy też mały ganek, można tutaj sobie posiedzieć, schować się od sąsiadów, usiąść tu z boku. No i nie jest źle. Nie widziałem jeszcze, jak on wygląda w domu. Mamy fajne drzwi, szklane drzwi. No i wchodzimy do środka. Ten plan nazywa się 2089 i zobaczymy. Wow! Zobaczcie, ile tutaj jest okien. Od razu wchodzimy, nie mamy korytarza, a mamy wejście do takiego open concept. Mamy tutaj strefę relaksu, możemy sobie posiedzieć, zrelaksować się. Tutaj mamy strefę obiadową, gdzie możemy sobie zjeść. No i kuchnia. No i nie mamy tutaj wyspy, z tego co widać. Meble trochę takiego brązowego koloru. Nie wiem o opcjach. Trzeba wrócić do ofisu, się zapytać tej pani, czy można na przykład zmienić kolor mebli. Prawdopodobnie można zmienić. Nie mamy tu wyspy, dlatego kran jest zaraz przy oknie. Te płytki fajnie są zrobione też na ściany, to tak zwane backsplash. Zobaczcie, duże okno, ale naprawdę na początku wygląda to dość ciekawie. Szkoda, że nie mamy tutaj ani granitu, ani marmuru, ani kwarcu. No ale wiadomo, jak jest cena za ten dom tak niska, to nie ma co narzekać. Tu jest wejście na górę, z tego co widzę, ale zanim wejdziemy na górę, zobaczymy, co jest tutaj w tej szafie obok. To jest pewnie szafa na nasze torebki, na nasze bluzy, na nasze, może nie kurtki, no ale jakaś szafa jest. Tak samo mamy duże płytki, ale zobaczcie na te okna. Fajnie duże okna, wszędzie są okna, dużo naturalnego światła. No i te drzwi wejściowe tak samo szklane. No i wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy, jak wygląda podwórko. Z tego co wiem, co już rozmawiałem z tą panią, jest tutaj taki mały trochę ten ganek z tyłu, ale można go podwoić, można go dać aż na sam koniec domu. I wtedy nasza klimatyzacja pójdzie z boku, co jest jedną z tych opcji. Zanim jeszcze raz wejdziemy na górę, przyjdziemy się tutaj. Tutaj mamy łazienkę. Jakby nam bardzo smakowało nasze śniadanie, od razu jest blisko łazienka. No i tutaj mamy pralnię. Z tej strony mała szafa, żeby wiadomo poukładać sobie na ręczniki szafę. No i tu wejście do garażu. Zobaczymy, jak duży jest garaż. W miarę. Może nie wejdą. No raczej powinny wejść nam tutaj 2 samochody. Nie jest on za duży, nie jest za mały garaż jak garaż. Muszę przyznać, że na razie wygląda to bardzo atrakcyjnie jak za taką cenę. Dobra, ale wchodzimy na górę. Zobaczymy, jak wyglądają sypialnie na górze, gdyż to jest jedna z najważniejszych rzeczy. No i co mamy po wejściu na górę? Wow, zobaczcie, to druga duża strefa relaksu. Naprawdę jest to fajnie zrobione. Zobaczcie, jak to duże jest. Nie wiem, który pewnie będzie nasza główna sypialnia. Wejdziemy tędy. Tu mamy już wszędzie karpety, fajnie, mięciutko. Ciekawie zrobione. No i przejdziemy tu, nasza główna sypialnia. Bardzo duże. Zobaczcie, jak duży jest ten pokój. 2 okna z boku. Duże łóżko, widać, jest tu king size zrobione. Tutaj mamy szafę. Mamy jeszcze miejsce na ekstra siedzenie. No i zobaczcie, między tym łóżkiem, tymi ścianami, ile tu jest miejsca.
Jest też opcja, że można tu zrobić ten wyższy sufit, o tym też pani wspominała. Postaram wam się podać dwie ceny za ten dom. Podstawową cenę i cenę, którą dzisiaj widzicie. Dokładnie te opcje, co dzisiaj widzicie na tym domie. Podam wam tak samo taką cenę. O, zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem o łazience, głównej naszej łazience. Co mamy tutaj? No i tutaj mamy umywalka. Trochę mniejsza jest niż przeważnie to widzimy. Fajnie lusterka, pozdrowionka. No idziemy dalej, oglądamy tu. Co mamy? Mamy fajnie położone płytki, mamy duży shower. Tak jak widać, nie mamy wanny. Tutaj mamy nasz kibelek. Przeważnie on jest odgrodzony, a tutaj zobaczcie, wszystko jest razem zrobione. Szczerze, my nigdy tych drzwi i tak nie używamy. U nas są one zawsze otwarte, więc dla mnie taka opcja też jest ok. No i tutaj mamy showerek. Płytki zrobione, nie jest źle. Szklane drzwi. Tutaj mamy pewnie szafę na ręczniki. Tak, szafa na ręczniki. No i tutaj mamy naszą garderobę. Rozmiar nie jest za duża, nie jest za mała, jest perfekt. Dla mnie, dla mojej żony by wystarczyła. No i tu mamy wyjście na strych na górze przez garderobę, co jest bardzo dobrym pomysłem, gdyż tego wejścia tak nie widać. No i wychodzimy tutaj z tej łazienki. No i to naprawdę bardzo też mi się podoba, jest bardzo otwarte. Tak jak widzicie, tu jest otwarte, można sobie kwiatki poustawiać, można sobie zdjęcia poustawiać. Mamy duże okno, drugie piętro, jesteśmy na drugim piętrze. Przejdźmy do jednej z sypialni dziecięcych. Dosyć duża, mamy łóżko, mamy dwie szafki. Tutaj jest przejście do wspólnej łazienki, zaraz tam wejdziemy. Zanim tam wejdziemy, idziemy tutaj. Tu mamy drugą sypialnię. Fajnie są dobrane kolory. Zawsze mają ciekawe pomysły robienia tych wszystkich design w domu, nie? No i zobaczcie, mamy tutaj jedno okno z tej strony, drugie okno z tej strony. Od razu jest ile tego naturalnego światła dodane. Zobaczcie, co jest ciekawe zrobione. Pierwszy raz coś takiego widzę też. To okno jest tak wysunięte trochę na bok. Dosyć ciekawe. Pierwszy raz to spotykam. Bardzo ładny pokój. Zaraz wejdziemy do wspólnej łazienki. O, ja myślałem, że to jest wspólna łazienka, ale jednak to jest szafa z dwóch stron. Czyli tutaj mamy jedną taką szafę. Taki mały walk-in closet, co muszę wam przyznać, ciekawie wygląda. No i przejdziemy jeszcze raz do tej jednej sypialni, wrócimy, pokażę wam ten drugi walk-in closet. Myślałem, że to jest łazienka wspólna, no ale niestety to jest taki drugi mały walk-in closet. Ciekawie zrobiony. Muszę przyznać, że bardzo mi się to na razie podoba. Ale przechodźmy dalej. I tu jest wspólna łazienka dla tych dwóch pokoi. Mamy tutaj wspólną łazienkę, miejsce na dwie szafki. Bardzo dobry pomysł. Też nieraz mamy córkę, syna, oni się kłócą, kto którą stronę ma używać, albo się kłócą, że jeden za drugim nie posprzątał, a tak mają się podzielone swoje umywalki. I tu mamy wannę. Zwykła, plastikowa, ale to jest jedna z opcji, pewnie też można zrobić tutaj płytki. No i mamy kibelek, małe okno. No i muszę wam przyznać, że trochę spodziewałem się mniej od tego domu. Jestem mile zaskoczony, szczególnie z tego drugiego piętra jestem mile zaskoczony, gdyż wygląda to na bardzo duży dom. Nawet nie wiem, ile dokładnie on ma square feet, ale postaram wam się tutaj później gdzieś to napisać. Ale wchodzimy na dół. I zobaczcie tutaj, od razu mamy kuchnię, fajnie to wygląda. Te meble takiego koloru trochę są starszego, takie lata 90., ale mam nadzieję, że to też jest opcja. Tak samo tu zobaczcie, duży pokój, strefa jadalna, no i tutaj mamy strefę sobie posiedzieć. A cena tego domu to $332 000. Jest to podstawowa cena tego domu. Zaraz wam powiem cenę z opcjami, które widzimy w tym domu. Opcje, które widzimy tutaj, wynoszą około $30 000. Czyli ten dom, co widzieliśmy dzisiaj dokładnie na tym odcinku, kosztować będzie nas $362 000. Nie mamy tutaj CDD, czyli nie mamy tutaj tych dodatkowych opłat przy budowie nowego osiedla. I HOA na ten dom wynosi też bardzo nisko, gdyż niestety, ale nie mamy tutaj basenu. Prawdopodobnie, jeżeli mamy wystarczająco duży lot, możemy wybudować swój własny basen, ale no niestety nie mamy tutaj basenu dla community. Dlatego HOA wynosi $640 tylko na rok.
Jest mi ciężko powiedzieć, jak wychodzi tax, gdyż to zależy od wartości waszego domu, ale jest to przeważnie 1,6% wartości tego domu. No ale mamy teraz głosowanie niedługo w stanie Floryda, gdy będziemy rezygnować z tych taksów. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy mieszkacie na Florydzie, pójdziecie zagłosować, żeby znieśli nam te taksy. I wtedy nie będziemy płacić takich taksów, jeżeli to będzie nasz primary residence. Jeżeli będziemy takie mieszkanie wynajmować, no wiadomo, wtedy płacimy taksy. Jeżeli tu mieszkamy, jest to nasze primary residence, czyli takie nasze główne miejsce zamieszkania, takich taksów nie musimy płacić. Tak samo, co dobrego jest w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, gdyż taki dom możemy od razu wynająć. Przeważnie na osiedlach, gdzie jest HOA, gdzie są baseny. Gdy kupimy taki dom, musimy poczekać rok czasu, aby go wynająć. Tutaj jedynie co musimy zrobić, to zapłacić minimum 15 tysięcy down payment na taki dom, aby to był nasz inwestment. Piszcie w komentarzach, co myślicie, gdyż ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony ceną tego domu, tego, że nie ma tutaj CDD, no i że można taki dom kupić i od razu komuś wynająć. Mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra oferta, ale wyjdźmy na zewnątrz, obejrzyjmy go jeszcze raz z zewnątrz. Jak widzicie, tutaj jest kilka już tych domów sprzedanych. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie się prezentuje. Szczególnie za taką cenę i szczególnie za to, że można go od razu wynająć. Mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Klikajcie lajka, klikajcie subskrypcję. Piszcie w komentarzach, co myślicie o takim domu pod inwestycje.